Siema, witajcie na kolejnym odcinku kanału Urbex Exit. Dzisiaj zwiedzimy sobie bardzo tajemniczy obiekt, który jest w środku lasu, a będzie nim radiofoniczna stacja nadawcza. Zapraszam. Dobra, wbijamy. No i co? Budyneczek wartowni, ale mógłbyś mi dać tylko olejta mojego. Tego olejta. Tego olejta. Jeszcze zaraz tu. O. I już jest fajnie, już jest widno. Dobra. Generalnie, jak to wiadomo, wszędzie ukradzione kable. Ale tym razem dużo dostaje z kable, bo były wiedziane. Szaber był, zobacz jaka tu jest skrzynka. Ale jak na budynek wartowni, to jest kolosalny. Tu mogła być jeszcze jakaś administracja albo coś takiego. Zobacz, tu masz... Powiedziałbym, że to tylko wartownia. Generalnie druga sprawa, masz 100 hektarów. Unitra Warszawa. Masz 100 hektarów. Kamilku, zejście do piwnic. Ale to zaraz. Idziemy. Piwnice to na sam koniec. O, oczywiście kibelek. Co tam? Kama chyba coś fajnego znalazła, ale tutaj też jest jakaś gablota. I jakaś szafa, stary. O. To nie jest dokumentalnie, bo metalowe. Ale zobacz, to mogła być szafa na broni. Tak, bo masz podstawki. No, są stojaki. Są stojaki, tak jakby tutaj były karabiny. Mamy wyżłobienia, na dole mamy podparcie pod kolbę broni. Tu nawet mogły leżeć puszki z amunicją. Ty, to jest taka podobna szafa jak mazetka. No. Jakieś oznaczenie, ale ciężko się już doczytać. No, to jest, powiem ci, fajne znalezisko. Idziemy do Kamy, bo ona coś tam chyba znalazła. Masz coś? Nie. Znaleźliśmy tylko szafę na broń. No dawaj. Tarararararara. Lucifer Domus Neus. Wow, Satan is green. O kurwa. Wow. Tu naprawdę ktoś się pojawił. Dobra, powiem wam, że to jest jedno z najbardziej creepy miejsc, w jakich kiedykolwiek żeśmy byli. Wszędzie mamy, kurna, szatana na ścianie. I najlepsze jest, słuchajcie, ten pentagram z krzyżem na podłodze. Aż wam zrobię zdjęcie. No to jest sztos znalezisko. Pobiło naszą szafę pancerną, słuchaj. Dobra. No, kurczę, powiem ci, piwniczka klimatyczna. Tu jest jakiś piec, przynajmniej takie miejsce po jakimś piecu. Czekaj, trzeba zrobić kilka zdjęć. O kurde. Ale zobacz na charakterystyczny kształt ścian. One nie są proste, one są tutaj takie półokrągłe. Ale jest sztosik. No nic, oprócz zalanej piwnicy to nic ciekawego. Ale no, jedyne co mnie tutaj ciekawi to te ściany, że one nie są proste, tylko są takie zaokrąglone i to jeszcze u dołu. Kiedyś pamiętam, że się robiło zaokrąglone ściany, ale to się robiło u góry zazwyczaj, przy suficie. Dobra, wchodzimy na górę z powrotem.
Coś z potężnymi silnikami na pewno. Zobacz. Tu masz kolejne pomieszczenie z jakimś czymś jakby agregat albo coś. Znaczy z takimi miejscami na agregaty. I czuć tutaj strasznie zapach oleju takiego mocno przetworzonego. No. Cały ten ośrodek nadawczy został wybudowany pod koniec lat 40. ubiegłego wieku. Co ciekawe, w lipcu 1950 roku uruchomiono tutaj pierwszy nadajnik firmy Tesla o mocy 100 kW, który emitował program Polskiego Radia. Pamiętam też coś z tego do domu wziął. Słuchaj, w takich obiektach jak ten, Szaber, to jest po prostu coś niebywałego, bo to jest kopalnia złota dla nich tak naprawdę. O kurde. O. Wiesz co? Mogły być tutaj biura, bo zobacz na ten sufit charakterystyczny. Można też zobaczyć na to, jaka to jest podłoga, nie? Wiesz co, mi się wydaje, że tu mogła być administracja jakaś obiektu. Tam są jeszcze jakieś kolejne obiekty. Trzeba będzie podejść. O, i mamy gazetkę. Solidarność. Wrzesień 2013. Wyjdę sobie na chwilę z budynku, bo znalazłem okno, przez które mogę się wybić na dach. O. No i jesteśmy teraz na dachu jakiejś przybudówki do tego budynku. Słuchajcie, ja was bardzo proszę o komentarze pod tym filmem. Zostawcie sobie jakiś wpis, jakiś ślad po sobie, dajcie nam subskrypcję i starajcie się udostępniać nasze filmy innym. Jest to dla nas motywujące do działania, żeby kręcić więcej filmów, znajdować większe i lepsze miejscówki. No. Wiem, ugina się ten, ale mnie zastanawia tutaj to coś, do którego idę. Mam kolejną fajną rzecz. Nie wiem, czy to był jakiś... O! Zobaczcie sobie tutaj. Jest jakaś taka konstrukcja metalowa. Może to była podstawa lampy. Ciężko stwierdzić. No możesz to odginać pod różnym kątem. Jeżeli ktoś coś wie, co to mogło być, tak jak wspominałem, komentarz. Chętnie sobie poczytamy. I pamiętajcie też... O! Uśmiech do fotografa. Pamiętajcie też o tym, żeby odwiedzać naszego Facebooka i Instagrama. Tam jest bardzo dużo zdjęć z obiektów, które zwiedzamy. A ja wchodzę z potem do budynku. Warto dodać, mój drogi Kamilu, że w latach 1968-1970 nastąpił silny rozwój i modernizacja tego obiektu, a mianowicie zjednoczenie stacji radiowych i telewizyjnych. Były nagrywane 3 programy, tak? No, dodano tutaj 4 kolejne nadajniki KRV o mocy 120 W z systemem komunikacji antenowej. Dobra, zejdźmy sobie może tymi krętymi schodami, będzie fajnie. Musimy je zaliczyć, że tak powiem. Ja muszę coś zaliczyć na urbexie, bo nie byłbym sobą, nie? Tak. Podobno jest szybki, tak kobiety. Chłopcy też chcą. Słuchajcie, on się domaga, żebym mu dzisiaj zrobił krzywdę, naprawdę. Od samego początku, jak wyjechaliśmy na wyprawę. Bujaj się. Kamcia, idziesz? Ale ja się tyle pomieszczę, ale u ciebie też będzie... O kurwa. Zobacz, patrz. Nie przejdziesz tu.
Ej, powiem wam, to jeden z bardziej debilnych pomysłów, na jakie wpadłem. Jeszcze nie. Ty, ale zobacz. Komuś już się poręcz spodobała i tutaj sobie obciął, nie? Kawałek, a resztę chyba, nie wiem, scykał czy o co chodzi. To tak jak mi się skończyło. Końcówka lat 80. przynosi likwidację najstarszego nadajnika, a w latach 90. następują zmiany polityczne w Polsce i na świecie. Zmieniono obszary nadawania Radia Polonia, zasięg radiostacji ograniczono do około 2000 km, praktycznie do obszaru Europy. W tych latach nastąpił dalszy rozwój technologiczny, jak i budowlany ośrodka. Dobra. Boiler? No to dobra, no to tu się robi klimatycznie. Tam. No dobra, czyli tu mamy ogrzewanie budynku? No bank. A to by pewnie gaz do ogrzewania budynku, wiesz? Zobacz. 140 Dobra, ja idę tam na chwilę. No to ma już trochę latek. Ty, Kamil. Chodź tutaj. I skręcaj teraz w twoje lewo. Patrz co znalazłem. Archiwum. Wow. Dziennik pracy. Dziennik pracy nadajnika NK od 1 do 4. Lipiec 79 roku. Pusty. Nie, jest wypełniony. Tak. Co mi to jest w twórce? No na pewno. Efekt z 8. Jest 40. Dyżurni. I to dyżurnych to nie obchodzi, no? Dzisiaj mamy RODO. Ale powiem ci, że mamy bardzo dużo tutaj tych dzienników pracy. No, jest fajnie. Lubię takie znaleziska znajdować. Jest to ciekawe. 78. No. A tu masz lata 76. Wrzesień 83. Zobacz to. Tu może być ciekawe. Dziennik pracy urządzeń TV i linii radiowych. O, czyli mieliśmy już też telewizję tutaj. No tak, 73. Dobra, może znajdziemy jeszcze coś ciekawego. Jak na razie piwnicę... Ty, Kamil? Wiecie, z czym mi się kojarzy taka salka? Jak ktoś czytał albo oglądał kiedyś film to te balony od razu mi się z tym kojarzą. A może ktoś rodziny miał, to że z tych No to może tak być. Lata 2000 przynoszą kolejne ograniczenia emisyjne, jak i wykorzystanie samego obiektu. 10 lat później radiostacja powoli przestaje spełniać swoje zadanie. Powodem tego był rozwój szerokopasmowego internetu i telewizji cyfrowej, a więc stacje nadające na falach krótkich zaczęły tracić odbiorców. No i właśnie skończyliśmy zwiedzać ten ośrodek nadawczy. Jeżeli film się podobał, łapka w górę, komentarz, subskrypcja, polećcie znajomym. I cóż, do następnego. Cześć!